Tym sposobem dotarłem do Basry. Cześć, witajcie w Basrze. To jest miasto na południu Iraku, położone tuż na granicy z Iranem i z Kuwejtem. Miasto, które słynie głównie z tego, że jest tu największa w kraju rafineria i wydobywa się tu ogromne ilości ropy naftowej. Jest to jedno z najbogatszych miast w całym Iraku. A stare miasto w Basry to piękne stare budynki. Kiedyś to miasto było nazywane Wenecją Południa, dlatego że są tutaj takie kanały jak w Wenecji, ale jak za chwilę zobaczycie, są one w opłakanym stanie i ta woda jest naprawdę tutaj brudna i nie za ładnie pachnie. Zresztą nie można tutaj pić w ogóle wody z kranu w Basrze. Przejdźmy się po Starym Mieście, zobaczmy jak ono wygląda. To są właśnie te kanały. No niezbyt tutaj przyjemny zapach, nie za dobrze to wygląda. A budynki same wyglądają trochę tak jak te zdobienia, te okiennice. Wyglądają trochę jak w Arabii Saudyjskiej. Regularnie wybuchają protesty w Basrze związane właśnie z brakiem wody i ma to miejsce dosyć regularnie, ale nie jest to dziwne, jak stan tych kanałów jest taki, no w fatalnym stanie to jest. Jest tu jakiś program rewitalizacyjny prowadzony, ale na razie to wygląda raczej słabo. A, 50 years. Udało się tutaj wejść na teren budynku jednego. It's for what? For like a console. Aha. Yes. Well, I think the Greeks. Aha. Yes. Play? PlayStation? لا Second. لا المبنى. But that other is for museum. Between 91, I think. Yes. So there is no museum here now. No, not museum, but now this government of Kosovo make a museum. But no museum for objects, for activities. For events. Yes. Can I go up? museum. Tak się zaczyna przygoda. Właśnie spotkałem jakiegoś chłopaka, studenta farmacji zupełnie przypadkowo na ulicy, który zaprowadził mnie do miejsca, które rzekomo jest muzeum. Jest to takie miejsce bardziej eventowe w starym budynku, z tego co zrozumiałem, który był konsulatem greckim. Jestem teraz tutaj, oglądam sobie ten pięknie budyneczek od środka. Abdulrazak from Baghdad, our college here in Basra. I'm work here because there's no point in college, just oil, just everything is very little here. Because I'm coming from Baghdad for product this site or collegist. Yeah, it's my friend in my room. I here. It's my government. Yeah, it's week by week. It's work here. For the product is archaeologist. But I very happy here. I make something for my blood. صديقي ذولا موجودين؟ موجودين ذول؟ زين شلون نقدر ندق الباب عليهم؟ دق الباب قول لهم اكو ولد يريد يدخل ساعة اجنبي. تقدر تدق الباب؟ هذا الباب جاي من الصبح. اسمع
Mój nowy kolega uparł się, żeby zobaczyć kościół, więc teraz jak zwykle to w Iraku ma miejsce. Stoimy, czekamy, żeby pan zatelefonował w odpowiednie miejsce i poprosił o zgodę. Oh no, it's fine. So where are we now? What's this place? We are in Armenian Church of Basra. It's the only Armenian church Yes, here? it's the only Armenian church here in Basra Governorate. When was it founded? It was founded 300 years ago. Basically, yeah, we have a lot of believers here, Armenians. Yeah. To jest jedno z najpopularniejszych miejsc w Basrze, jest to Muzeum Basry. To jest, urządzone jest ono w dawnej posiadłości Saddama Husseina, a potem stacjonowały w tym budynku wojska brytyjskie po inwazji. W ostatnich latach zostało przekształcone w muzeum. Jak zobaczycie, można zobaczyć tutaj ciekawe eksponaty z całego Iraku i z różnych epok. Niektóre sięgają nawet kilka tysięcy lat. A Basra słynie przede wszystkim z tego, że jest tutaj centrum ropy naftowej. Tutaj się przerabia najwięcej w całym Iraku ropy naftowej i wokół tego całego wydobycia kręci się cały biznes. Powstają miejsca pracy, tutaj przyjeżdżają ludzie pracować z całego kraju i najwięcej tutaj się pieniędzy zarabia i najdroższe tutaj stawiane są domy. A to jest stary port, już teraz nieużywany. Kiedyś przywożono tutaj statkami wszystko, co było potrzebne do życia. Teraz na południu od Basry buduje się nowy port, który ma przejąć rolę kanału sueskiego. Wtedy handel stanie się łatwiejszy i tańszy i też ma pobudzić życie gospodarcze Iraku. Natomiast za mną jest kolejny pałac Saddama Husseina, ale ten, w przeciwieństwie do tego, w którym jest muzeum, tutaj nie ma zupełnie nic. Jest on totalnie zdewastowany i można sobie po prostu tylko pochodzić po nim w ramach rozrywki. Mam nadzieję, że nic tam niebezpiecznego nie ma. Całe to miejsce to jest wyspa Sinbada. Każdy chyba kojarzy Sinbada, bo to był jeden taki z pierwszych podróżników. Według legend właśnie prawdopodobnie z tej Basry miał on wypływać w swoje wielkie podróże po całej Arabii, po całym świecie. Ale niestety potencjał tego miejsca jest totalnie niewykorzystany, bo jest to wyspa tak naprawdę na rzece, ale nic już nie dzieje. Jest straszny syf. Wszędzie są pozaśmiecone te miejsca. Miały być jakieś przejażdżki łodzią. No, wprawdzie wpłyną jakieś pojedyncze stateczki, ale to chyba nie ma jakiegoś potencjału komercyjnego za bardzo.
Tak okazało się to możliwe. Wycieczka rzeką Al-Shatt Arab. Dosłownie kilka minut, ale fajne. $3. Przejażdżka, żeby zobaczyć sobie trochę Basrę, a właściwie wyspę Sinbada z innej perspektywy. A teraz jeszcze ostatni spacerek po dawnej rezydencji Saddama i czas na kolejne miejsce. So Iraq was a really advanced country. Most of the people in Saudi and Kuwait were investing in Iraq. That was before the Gulf War in 1991. So you'll see a lot of properties still up to now. They belong to Saudis, they belong to Kuwaitis, because you know before 1991 Gulf was desert. They were not modern countries, and Iraq was, we had like hotels, cinemas, we had like farms here, we have 2 rivers, so the eyes were all on Iraq, so they bought a lot of properties. My let's say parents' house or my grandfather's house is actually belonged to Kuwaitis. We rented that house in the 80s, but then when the Gulf War started, we lost connection between Iraq and Kuwait. So since then we did not pay any rent. On 2005, the owner of the house came to Iraq, and then we sit together and we agreed that we will buy the house from him. So this is just to show that a lot of properties were belonging to people from Kuwait and Saudi. And only in our street there are 3 houses, our house and 2 other houses belong to Kuwaitis.